Czy potrafisz nie robić nic? Po prostu być? Cieszyć się chwilą, dać sobie czas, odpocząć? Czy potrafisz odciąć się od obowiązków i otaczającego świata? Odkąd jestem mamą, trudno mi znaleźć czas dla siebie. Mam wrażenie, że każdą chwilę, każdą minutę muszę wykorzystać w 100%, a robienie niczego to strata czasu. Pięknie pachnie. Moje życie nie wygląda jak slow life z YouTube'a czy z Instagrama. Moje życie jest pełne chaosu, śmiechu, kolorów, bałaganu robionego przez dzieci, niekończących się zadań i wiecznie kurczącego czasu na ich realizację. Ale dla mnie slow life to nie jest robienie rzeczy wolno, w ciszy i w samotności. To jest poczucie spokoju, kiedy realizuję zadania dnia codziennego. Ja mam na imię Ola i witam Was na kanale Mało Tego, na którym mówię o spokoju, o minimalizmie, o less waste. Jeśli Wam się podoba ten kanał i chcecie mnie wesprzeć, to pamiętajcie, że możecie to zrobić klikając subskrybuj, dawając łapkę w górę. A tymczasem zapraszam Was na film. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić 10 pomysłami na to, jak zaprosić slow life do swojego życia, jak żyć w większym spokoju. I to są takie rzeczy, które może zrobić każdy z Was. Po pierwsze, zrezygnuj z otaczania się treściami, które źle na Ciebie wpływają. Ja zauważyłam, że bardzo źle na mnie wpływają filmy science fiction, które uwielbiam, kryminały, które uwielbiam i wszelkiego rodzaju muzyka, filmy, książki, które wywołują we mnie negatywne emocje. Podobnie jest z treściami internetowymi, z wiadomościami. Staram się takich rzeczy unikać, żeby nie odczuwać lęku, nie odczuwać jakiejś presji. Staram się, żeby treści, które mnie otaczają, niosły pozytywne wibracje. Drugi punkt. Otaczaj się ludźmi, którzy podnoszą Twoją energię, kiedy tylko możesz. W naszym życiu zazwyczaj jest sporo osób, które naszą energię obniżają, a mimo to musimy z nimi spędzać czas. Musimy, oczywiście w cudzysłowie, bo zawsze decyzja należy do Ciebie, ale to mogą być Twoi szefowie, albo osoby z Twojej pracy, albo nawet osoby z Twojej rodziny, z którymi nie chcesz, nie masz możliwości zerwać kontaktu i one na Ciebie wpływają. Więc jeśli masz możliwość wybrania wśród swoich znajomych, wśród osób, z którymi przebywasz, ludzi, którzy podnoszą Twoją energię, którzy wnoszą dobro do Twojego życia, właśnie ten spokój, empatię, to rób to. Im więcej takich ludzi wokół Ciebie, tym lepiej. Eliminuj ekrany przed pójściem spać i tuż po przebudzeniu. Jeśli pierwszą rzeczą, którą robię po przebudzeniu i ostatnią, zanim pójdę spać, jest korzystanie z ekranów, czyli ze smartfonów, z komputera, to zauważam, że moja energia spada i mój spokój gdzieś się gubi. Mam wrażenie, że te urządzenia źle na mnie wpływają, więc staram się najczęściej, kiedy tylko mogę, odkładać ekran na godzinę przed pójściem spać i nie zaglądać do smartfona czy do komputera, przynajmniej przez godzinę po przebudzeniu. I to jest czas na rozpoczęcie czy zakończenie dnia w sposób wolny od ekranów. I zauważam, że to bardzo mi pomaga w moim poczuciu spokoju. Rytuały mindful, czyli mindful coffee, mindful tea, mindful journaling.
cokolwiek możesz sobie tutaj wybrać. To są momenty, w których przez chwilę to mogą być 2 minuty, to może być minuta, to może być 30 sekund, ale przez chwilę w ciągu swojego dnia robisz coś z uważnością. Jeśli to jest picie kawy, to czujesz jej smak, czujesz jakie wywołuje w tobie emocje, czujesz jej zapach, czujesz kubek, z którego pijesz. To jest moment, w którym bardzo mocno działają twoje zmysły. To jest moment, w którym ja się wyciszam. To jest chwila tylko dla mnie, często niezauważona przez innych. To jest dosłownie te 30 sekund, minuta, w których ja jestem sama ze sobą i z tą czynnością, którą akurat wykonuję. I to może być naprawdę wszystko. To może być ścielenie łóżka, to może być picie jakiegoś napoju, to może być czytanie książki, cokolwiek tylko zechcesz. Naucz się mówić nie. Ja wiem, to jest bardzo trudne, ja też mam z tym problem, ale żeby żyć spokojnie i żeby wprowadzić ten slow life do swojego życia, warto nauczyć się mówić nie. Dlatego, że często robimy rzeczy, na które nie mamy w sobie przestrzeni, ale robimy je, bo ktoś nas o to poprosił, bo czujemy się zobowiązani, bo czujemy, że tak wypada i zaburzamy swoje wewnętrzne poczucie spokoju, a kiedy potrafisz powiedzieć nie, to robisz te rzeczy, z którymi czujesz się dobrze, na które masz w sobie przestrzeń. Wyznaczaj priorytety. Moja lista zadań jest naprawdę długa i czasem czuję się nią przytłoczona. Nawet często czuję się nią przytłoczona i wtedy nie czuję spokoju. Ale kiedy zastanowię się, czy naprawdę każda z tych rzeczy jest ważna, czy naprawdę każdą z tych rzeczy muszę zrobić ja, czy naprawdę każda z tych rzeczy w ogóle musi być zrobiona, okazuje się, że mogę trochę zadań z tej listy wyeliminować i tym samym odzyskać odrobinę spokoju. Moim ogromnym odkryciem było to, że świat się nie zawali, kiedy ja nie wykonam jakiegoś zadania. Sprawdź, bo może twój też się nie zawali, jeśli czegoś nie zrobisz. Daj sobie czas na rozmowę z samym sobą. To znowu może być minuta albo 30 sekund, które poświęcisz tylko sobie, zapytasz się siebie, jak się czujesz. Dasz sobie czas na swoje emocje, na płacz, na radość, na przytulenie samego siebie. To jest moment, w którym możesz się zaprzyjaźnić sama ze sobą, czy sam ze sobą. To jest też moment, w którym możesz wziąć kilka głębokich oddechów. I to nie musi być od razu medytacja, to nie muszą być jakieś długie ćwiczenia oddechowe. Po prostu wystarczy, że kilka razy nabierzesz głęboko powietrze i spokojnie je wypuścisz. I wtedy nagle okazuje się, że ten spokój przychodzi. Zrezygnuj z myślenia, że wszystko musi być zrobione na już. Kiedy ja piszę swoją listę zadań, to często łapię się na tym, że chciałabym, żeby wszystko było zrobione na już. Nie lubię czekać. Nie mam w sobie cierpliwości. Mam bardzo dużo planów, ambicji i trudno mi jest pogodzić się z tym, że muszę na coś poczekać. Ale chęć zrobienia wszystkiego od razu powoduje, że ja się spinam, że pędzę, że nie daję sobie przestrzeni na te wszystkie pozostałe rzeczy, o których mówiłam. Więc pogódź się z tym, zrozum, że nie wszystko musi być zrobione od razu. Twórz. Wymyślaj, kreuj, daj się ponieść fantazji, emocjom, wibracjom. Kiedy daję sobie przestrzeń na to, żeby tworzyć nawet coś drobnego, nawet coś, co na pozór wcale nie jest wielką sztuką, wysoką sztuką, to wprowadzam do swojego życia odrobinę magii i odrobinę spokoju. Nawet jeżeli to jest kartka zapisana w dzienniku z rzeczami, za które jestem wdzięczna, albo ze słowami mocy, nawet jeżeli to jest dobry obiad, który pięknie wygląda na talerzu i cieszy moje oko, nawet jeżeli to jest kilka kroków tanecznych, które robię z moimi dziećmi, to jest coś, co uwalnia moją energię, co zaprasza pozytywne wibracje do mojego życia i co daje mi naprawdę ogromne poczucie spełnienia i spokoju. I nie musisz od razu chwytać za sztalugi, pianino czy cokolwiek innego. Po prostu rób to, co sprawia Ci przyjemność. Nawet jeśli to jest układanie kwiatów, szydełkowanie czy robienie czegokolwiek innego, to jest Twój czas, który w dłuższej perspektywie naprawdę dużo Ci może dać. I ostatni punkt. Zauważaj i doceniaj. To, że Twoje życie nie wygląda jak Instagram, to, że Twoje życie nie wygląda jak YouTube, to, że Twoje życie nie wygląda jak magazyny i seriale, to nie oznacza, że jest gorsze.
W moim życiu jest mnóstwo pięknych momentów, chociaż na co dzień oczywiście czuję się przytłoczona. Mam bardzo dużo zadań, mam 2 małych dzieci, które potrafią dać mi w kość. Ale kiedy pozwolę sobie, dam sobie czas i przestrzeń w głowie na to, żeby zapomnieć o tych wszystkich obowiązkach i trudach i po prostu spojrzę na to, że jest piękny księżyc, albo że moje dzieci są uśmiechnięte, albo że jemy właśnie pyszny obiad, albo że jedziemy na wycieczkę, albo że nagrywam dla Was film, to czuję taką ogromną wdzięczność i ciepło w sercu. I to też daje mi poczucie ogromnego spokoju, kiedy daję sobie czas na to, żeby coś widzieć i docenić, że jestem w tym momencie, w którym jestem. Dajcie znać w komentarzu, co Wy robicie, żeby zaprosić spokój do swojego życia. A ja żegnam się już z Wami dzisiaj i zapraszam Was na kolejny odcinek chyba za 2 tygodnie. Zobaczymy. Do zobaczenia. Cześć!